Cześć wszystkim, moi drodzy. Dzisiejszy temat pogaduch, czy to epidemia zaburzeń spektrum autyzmu. Zastanowimy się dzisiaj nad tym, co to się dzieje z tymi diagnozami, dlaczego ich tak dużo i co takiego się zmieniło, że nagle tych dzieciaków z diagnozą spektrum autyzmu jest coraz więcej. Czy rzeczywiście jest to epidemia, czy coś się takiego stało, czy wydarzyło, że rzeczywiście lepiej albo więcej tych dzieci jest diagnozowanych. Moi drodzy, zacznijmy od statystyk. Częstość występowania spektrum autyzmu z roku na rok rośnie, a co najważniejsze, takie wskazania klinicystów i ludzi, którzy zajmują się w ogóle spektrum autyzmu, mówią o tym, że za dekadę będzie ich zdecydowanie więcej i ten odsetek występowania dzieci w spektrum może być zatrważająco wysoki. Niemniej jednak takie statystyki prowadzone bardzo intensywnie, drodzy Państwo, od 2000 roku, kiedy naukowcy bardzo rzetelnie i bardzo intensywnie zaczęli zajmować się zaburzeniem ze spektrum autyzmu, statystyki jednoznacznie pokazują, że wzrost diagnoz spektrum autyzmu z roku na rok jest po prostu większe. W 2016 roku statystyki wskazywały, że w Europie 1 na 68 dzieciaków to dziecko w spektrum, w Stanach Zjednoczonych 1 na 54. W chwili obecnej obecne statystyki mówią nam, drodzy Państwo, że w Stanach Zjednoczonych to 1 na 44 dzieci to dziecko w spektrum autyzmu. Dlaczego takie rozbieżności? Z tej prostej przyczyny, moi drodzy, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych mówią kliniści o tym, że te statystyki, które my znamy, choćby z tego wykresu, który tutaj jest, one mówią tylko o diagnozach, które rzeczywiście są na papierku, tak? Czyli rzeczywiście realnie są wystawione. Natomiast kliniści mówią jasno i wyraźnie, jeżeli poddalibyśmy diagnozie wszystkie dzieci w okresie rozwojowym, diagnozie pod kątem spektrum autyzmu, okazałoby się, że jest ich zdecydowanie więcej. Natomiast ze względu na to, że te dzieciaki nie sprawiają kłopotów wychowawczych, nie są takim wyzwaniem dla świata neurotypowego, bo sobie radzą, bo mają bardzo subtelne cechy spektrum, są one pomijane w diagnozie. A więc nikt się nimi nie zajmuje, tak? Nie skupia się, dlaczego on tak dziwnie się zachowuje, tylko macha po prostu ręką, bo nie jest to dziecko dla niego wyzwaniem. Bo nauczyciel, czy opiekun, czy rodzic ma generalnie większe zmartwienia. Moi drodzy, w związku z tym te dzieciaki dopiero mogą trafić w diagnozę w okresie dojrzewania, kiedy ich kompetencje ulegną zdecydowanemu osłabieniu, albo nie będą mieli żadnych kompetencji do tego, by odnaleźć się w tym świecie rówieśniczym, ale właśnie w okresie dojrzewania, który jest strasznym wyzwaniem dla świata neurotypowego, dla rodziców, dla nauczycieli, właśnie dzieciaków w spektrum autyzmu. Stąd ta rozbieżność, jeśli chodzi o statystyki i rzeczywisty poziom występowania spektrum autyzmu. Moi drodzy, na pewno jest tak, że każdego roku w wielu rodzinach pojawia się kolejne dziecko w spektrum autyzmu, co oznacza, że prawdopodobnie na świecie nie ma takiej rodziny, która nie miałaby do czynienia choćby z jedną osobą, z jednym dzieckiem czy nastolatkiem w spektrum autyzmu. Czasami może być to dziecko, które rzeczywiście posiada diagnozę, a czasami takie, które jest w spektrum, ale nie ma diagnozy. Niemniej jednak naukowcy twierdzą, że ogólnie rzecz biorąc, to nie jest tak, że te dzieci gwałtownie teraz się rodzą w spektrum autyzmu, przybywa ich radykalnie, bo nasze życie radykalnie się zmieniło, gdzie jest wyższe ryzyko pojawienia się spektrum autyzmu. Naukowcy twierdzą, że tych dzieciaków jest właściwie tyle samo co 50 lat temu, natomiast nasza zdolność do diagnozowania jest zdecydowanie lepsza i to jest powód tego, że mamy zdecydowanie więcej oficjalnych diagnoz, które się pojawiają. Ale to nie jest tak, że nagle zdecydowanie gorzej rozwijają się płody, są większe szanse i prawdopodobieństwo na mikrouszkodzenia struktur korowych, które mogą wpłynąć na pojawienie się spektrum, tylko właśnie ze względu na to, że po prostu lepiej potrafimy to zdiagnozować, bo zdecydowanie więcej wiemy na temat spektrum autyzmu. Moi drodzy, wzrost tych przypadków to właśnie lepsza zdolność diagnostyczna, która wiąże się ze zmianami kryteriów diagnostycznych.
1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowa klasyfikacja chorób i zaburzeń stworzona przez Światową Organizację Zdrowia, czyli ICD-11, według której mamy zupełnie inny podział spektrum autyzmu i zupełnie inne wyznaczniki diagnostyczne. Do tej pory w obszarze ICD-10, czyli poprzedniej klasyfikacji, autyzm należał do całościowych zaburzeń rozwojowych. Mieliśmy podtyp autyzm wczesnodziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera i jeszcze kilka innych. Niemniej jednak cała diagnoza opierała się na objawach, tak? Czyli specjaliści szukali danego objawu, nie mówi, nie ma kontaktu wzrokowego, ustawia klocki w wieże i na tej podstawie jakby w zależności, który specjalista na co zwraca uwagę, to stawiał albo nie stawiał diagnozy autyzmu, na przykład wczesnodziecięcego. Dzisiaj, moi drodzy, nie mamy już diagnozy opartej o cechy behawioralne, czyli objawowe, tylko funkcjonalne. I to jest znakomite pójście do przodu, jeśli chodzi o diagnostykę, ponieważ nareszcie nie będą pomijane dzieciaki, które mają bardzo subtelne cechy spektrum i które jeszcze do niedawna albo nie miały szans w ogóle na diagnozę, bo nikt tego nie zauważył, albo dopiero na własną rękę w życiu dorosłym, na przykład młode kobiety robiły sobie samodzielnie diagnozę. O co chodzi z tym podejściem funkcjonalnym? Generalnie, moi drodzy, dzisiaj czy to psycholog, czy to diagnosta po różnych kursach, czy psychiatra, oficjalnie psychiatra daje diagnozę ostateczną, ale jakieś pewne sugestie może dać psycholog czy terapeuta. Nie wolno mu się skupiać na objawach, tak? Czyli nie na tych kredkach ułożonych według kolorów, czy autach w szeregu, czy jakiejkolwiek innej takiej schematycznej, powiedzmy, zabawie czy cesze związanej z machaniem rączkami, tylko mamy się skupiać na tym, jaką na przykład dana aktywność, dana zabawa, dane zainteresowanie, dane wypowiadanie się dziecka, kontekst informacji werbalnych i niewerbalnych jest zaprezentowany u konkretnego dziecka. Czy dane dziecko posiada odpowiednie umiejętności do poziomu biologicznego i normatywnego, czy jednak jest to inne niż w kontekście neurotypowym, tak? Czyli albo dana funkcja zgodnie z wiekiem biologicznym w ogóle nie występuje, albo jest ona nieprawidłowa z jakiegoś względu. To będziemy oceniać pod kątem stawiania diagnozy, a nie skupiać się na tym, że dziecko macha rękami albo ustawia auta w szeregu. Na szczęście nowe ICD-11 mówi nam wreszcie o tym, że mamy mieć objawy, które rozwijają się, ujawniają we wczesnym okresie rozwojowym, ale może być też tak, że one się nasilą albo uwidocznią, pokażą, czy będą rzeczywiście wyzwaniem dopiero w okresie dojrzewania, kiedy właśnie tych kompetencji dziecku czy nastolatkowi zabraknie i wtedy pojawią się trudności. Więc dzisiaj w nowym podejściu uwzględniamy także, drodzy Państwo, utratę wcześniej nabytych kompetencji, ale tego, że cechy mogą się ujawnić zdecydowanie wcześniej, a nie w okresie wczesnodziecięcym, czyli do tych 3 powiedzmy lat. ICD-11 także nareszcie włączyło w diagnostykę ocenę zaburzeń sensorycznych, które przecież mocno zakłócają funkcjonowanie dzieci w spektrum, a większość tych dzieci te zaburzenia po prostu posiada. I moi drodzy, kolejna bardzo istotna rzecz, mianowicie łączenie diagnoz spektrum autyzmu z innym współwystępującym deficytem. Wiele dziewcząt, dziewczynek, nastolatek otrzymywało do tej pory błędne diagnozy, choćby w kontekście zaburzeń psychicznych, albo otrzymywały diagnozę OCD, czy jakąkolwiek inną, natomiast zupełnie nie były brane pod uwagę w kontekście spektrum autyzmu, co było błędem prawdopodobnie. Dzisiaj wiemy, że spektrum autyzmu może łączyć się z OCD, może łączyć się z zaburzeniami lękowymi i innymi jeszcze deficytami, stąd możemy mieć połączenie 2 diagnoz, na przykład spektrum autyzmu z komponentem ADHD na przykład, który bardzo często jest łączony akurat u dzieciaków wyżej funkcjonujących z tym dawnym nazewnictwem zespołu Aspergera. Dużo tych dzieciaków właśnie powinno mieć taką połączoną diagnozę, chociaż do niedawna było to niemożliwe. Dzięki ICD-11 taka szansa się pojawia. Moi drodzy, ta epidemia, o której rzekomo mówimy, wiąże się też niejako z tym, że wreszcie mamy jasno i wyraźnie, czarno na białym powiedziane:
autyzm, a właściwie spektrum autyzmu, dlatego że mamy całą różnorodność objawów, od skrajnie głębokich po skrajnie subtelne cechy, mimo to osoba jest w spektrum, że właśnie to nasze spektrum zalicza się do zaburzeń neurorozwojowych, że jest tym spektrum, a nie samym autyzmem, tak? Które było takim etykietowaniem trochę osób posiadających taką diagnozę. Natomiast spektrum, które pokazuje nam, że może być to cecha bardzo głęboka, ale może być to bardzo subtelna, która właściwie nie zakłóca funkcjonowania człowieka jakoś bardzo znacząco. Zaburzenia neurorozwojowe, które jasno i wyraźnie mówią, drodzy Państwo, skoro Twoje dziecko ma takie zaburzenie, to znaczy, że jego struktura, budowa, funkcjonowanie mózgu jest nieco inne niż u osób neurotypowych. Jednocześnie informujemy, że jeżeli mamy zaburzenie neurorozwojowe, jest to zaburzenie trwające przez całe życie, które oczywiście wcale nie musi zakłócać znacząco funkcjonowania, bo taki człowiek może pięknie pracować, mieć świetną pracę, satysfakcjonujące życie zawodowe, ale także i rodzinne. Natomiast jakby mamy informację, że ze względu na to, że zaburzenie neurorozwojowe wiąże się jednak ze strukturą układu nerwowego, odmiennością tej struktury. Nie mamy też na to lekarstwa, tak? Możemy leczyć współwystępujące, współistniejące choroby bądź deficyty, natomiast samego spektrum syropem czy tabletką nie wyleczymy. Kolejna ważna kwestia, która również rozjaśnia cały obraz spektrum, to przede wszystkim wyższa świadomość. Szersza wiedza na temat samego spektrum, tak? Coraz więcej podręczników, więcej szkoleń, więcej prezentacji, takich kampanii różnego typu, między innymi społecznych. Generalnie wreszcie o tym mówimy, tak? Nie jest to temat tabu. I jednocześnie uświadamiamy też, że zaburzenie ze spektrum autyzmu to nie jest zaburzenie ani psychiczne, ani behawioralne, tylko właśnie neurorozwojowe. Jednocześnie sygnalizujemy i właściwie cały czas informujemy, że spektrum autyzmu jest zaburzeniem o ogromnej heterogeniczności, ale także braku biomarkera, co znaczy, że nie mamy jednego konkretnego genu czy jednego konkretnego obszaru w mózgu, który jest deficytowy i na pewno wskazuje spektrum autyzmu. O tym już wielokrotnie Państwu mówiłam. Jednocześnie pokazywanie, z czym mierzą się osoby w spektrum, jakie wyzwania na nich czekają, uświadamiają nas, jakie trudności wiążą się ze spektrum autyzmu, na co należy zwracać uwagę, a jednocześnie jak należy te osoby wspierać. I wreszcie, moi drodzy, bardzo ważna kwestia, fenotyp męski i żeński spektrum autyzmu. Nareszcie się o tym głośno mówi, dzięki nowej klasyfikacji. O co jakby w tym kontekście chodzi? Pamiętajmy o tym, że poprzednia klasyfikacja ICD-10 bardzo mocno skupiała się na diagnozie behawioralnej, na diagnozie opartej o objawy, o czym mówiłam. Często, i to jest kontekst właśnie tego fenotypu żeńskiego, często mnóstwo dziewczynek, które w późniejszym życiu, tak naprawdę dorosłym, ale wczesnej dorosłości, same szukały odpowiedzi, dlaczego jestem inna i otrzymywały diagnozę spektrum autyzmu. One były pomijane w drodze diagnostycznej przez rodziców, przez nauczycieli i przez specjalistów, albo dostawały błędne diagnozy. Właśnie dlatego, że cały czas jak diagnosta, psychiatra czy psycholog patrzył na dziewczynkę, to szukał czegoś innego, ale nie spektrum. Dlaczego? Dlatego, że ona nie prezentowała dokładnie takich samych albo przybliżonych przynajmniej objawów jak chłopcy. Ze względu na to, że generalnie dziewczynki, jakby nie rozpatrujemy tutaj już zaburzeń żadnych, generalnie dziewczynki mają zupełnie lepsze, wyższe umiejętności społeczne, lepsze kompetencje społeczne. One mają zdecydowanie lepsze naśladownictwo ze względu na troszeczkę inne funkcjonowanie neuronów lustrzanych. I one zdecydowanie lepiej radzą sobie w takich sytuacjach społecznych niż normalnie chłopcy. W związku z tym nie można porównywać trudności społecznych chłopców i dziewczynek dokładnie tak samo, bo same objawy będą zupełnie inne. Inny kontekst tych trudności jest zupełnie inny. Ale jeśli chodzi o dziewczęta w spektrum autyzmu, to zachęcam do obejrzenia webinaru dokładnie właśnie na ten temat. Niemniej jednak, moi drodzy, to, że ciągle dziewczynki były porównywane do chłopców, co było absolutną bzdurą i porażką diagnostyczną, sprawiało, że mnóstwo tych dziewczynek nie trafiało w drogę diagnostyczną. Dziś mamy większą wiedzę, większą świadomość i nareszcie wiemy,
że oceniając dziewczynkę, która wysoko funkcjonuje, ale jest podejrzenie spektrum autyzmu, nie może być ona porównywana do chłopca. Musi być ona porównana do dziewczynki neurotypowej, czyli do dziewczynki w tym samym wieku biologicznym, czy ta z zagrożenia w spektrum i ta neurotypowa mają te same funkcje, te same umiejętności w tym samym czasie. I tylko i wyłącznie porównując dziewczynkę z zagrożeniem ze spektrum i neurotypowej, jesteśmy w stanie ocenić, czy ta dziewczynka rzeczywiście utraciła, nie ma, nie posiada albo ma zakłócone pewne umiejętności niż typowo rozwijająca się dziewczynka w jej wieku. I tylko wówczas jesteśmy w stanie prawidłowo zdiagnozować spektrum autyzmu u dziewcząt. Właśnie z racji tego, że coraz więcej wiemy na temat kamuflażu, na temat maskowania cech spektrum, które bardzo często towarzyszy dziewczynkom. Chłopcom też, żeby była jasność, ale dziewczynki jednak częściej. I te informacje mamy od samych tych dziewczyn, tych nastolatek, tych młodych kobiet ze spektrum autyzmu, które mówią, jak to robiły, dlaczego maskowały, po co to robiły. Właśnie po to, aby być traktowane jako normalne, jak one to określają. Ale ze względu na brak pewnych kompetencji w dalszym życiu i takiej męczliwości, tego udawania kogoś, kim się nie jest tak naprawdę, takie dwie osobowości dziewczyna prezentowała wówczas, sprawiało, że one po prostu szukały odpowiedzi, dlaczego tak jest. Większa świadomość nasza specjalistów, ale także odejście od tego objawowego podejścia na rzecz funkcjonalnego podejścia sprawia, że tych diagnoz jest po prostu więcej. Dlatego, że wreszcie wychwytujemy te dziewczynki, tych chłopców z bardzo subtelnymi, delikatnymi objawami, które do tej pory były w ogóle niedostrzegalne przez specjalistów i w ogóle nie brane pod uwagę. Także, moi drodzy, te kwestie wyznaczają, że teoretycznie tych diagnoz jest zdecydowanie więcej, ale to nie jest epidemia albo, co niektórzy twierdzą, moda na stawianie takiej diagnozy. Rzeczywistość jest nieubłagalna. Mamy takich dzieci z diagnozami spektrum autyzmu i wielu specjalistów sugeruje, że będzie ich po prostu jeszcze więcej. Niemniej jednak pamiętajcie, to lepsza diagnostyka, lepsza wiedza i świadomość sprawia, że możemy te dzieci dużo lepiej zdiagnozować, wyszukać i ich wspierać. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę i niezmiennie zapraszam na www.puzzleszkolenia.eu, zakładka sklep, gdzie można nabyć moją książkę, którą wraz z koleżankami napisałam. Puzzle autyzmu, jak je ułożyć, od wczesnych objawów po dorosłość, troszeczkę teorii, ale głównie moje prywatne doświadczenia, moja praktyka, moich koleżanek praktyka, która pokazuje, jak wspierać i jak rozumieć spektrum autyzmu i jak rozumieć dzieciaków i nastolatków właśnie z tym zaburzeniem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i oczywiście do zobaczenia.